Będziemy usuwać tło na przykładzie zdjęcia kury, które zrobiłem w Dolomitach. Jeśli chcecie poćwiczyć na tym samym zdjęciu, to link do kury jest w opisie filmiku. Otwieramy naszą kurę w programie Affinity Photo. Odszukujemy narzędzie pędzla do inteligentnego zaznaczania. Affinity Photo na komputerze mamy je pod ręką, natomiast na iPadzie musimy wejść w personę zaznaczeń i tam odnajdziemy nasze narzędzie. Na początku najlepiej zaznaczyć cały obiekt, nie przejmować się, jeśli zaznaczenie wyjdzie poza linię. Nadmiar możemy potem usunąć, musimy tylko zmienić tryb z Add na Subtract. Kiedy zaznaczenie jest gotowe, wchodzimy jeszcze w narzędzie do korekty zaznaczenia. Mamy w nim kilka trybów podglądu, możemy zobaczyć nasz obiekt na czarnym tle, na białym tle, albo możemy włączyć tryb Transparent, czyli przeźroczysty, wtedy zobaczymy wszystkie warstwy poniżej w projekcie. Opcji mamy tutaj dużo, polecam się nimi pobawić w wolnym czasie. My natomiast skupimy się na opcji Adjustment, której tryb decyduje o tym, jaką czynność wykonujemy. Przy opcji Foreground zwiększamy zaznaczenie, przy opcji Background możemy usunąć zbędne zaznaczenie, przy opcji Feather możemy wygładzić krawędzie, zrobić płynne przejście i przy najważniejszej opcji Matte możemy zaznaczyć najbardziej problematyczne miejsca w obrazie, takie jak włosy czy pióra. Wtedy program sam nam spróbuje rozpoznać, co jest tłem, a co jest naszym obiektem. Po zatwierdzeniu zmian otrzymujemy poprawione zaznaczenie. Wchodzimy w warstwy i klikamy Nowa maska. Dzięki temu, że nie usuwamy części obrazu, a tworzymy maskę, możemy w późniejszym czasie odzyskać część obrazu, którą usunęliśmy, jeżeli stwierdzimy, że jest nam potrzebna. Teraz, gdy mamy wyciętą kurę, możemy dodać jakieś fajne tło. Na przykład możemy z kury dolomickiej zrobić kurę hawajską. Dzięki za uwagę, widzimy się za tydzień, a Wy możecie pokazać, jak wyszły Wasze kury w komentarzach lub inne zdjęcia, które wycinaliście.